Witam Was serdecznie. Dzisiaj z ekipą Kryptoraportu jesteśmy w Skylight w Warszawie i gościmy specjalnego gościa z Japonii. Jest to Goa z projektu VOToken i mamy również tłumacza, który nam pomoże w przeprowadzeniu tego wywiadu. Także na początku zapytam oczywiście, czym zajmuje się Wasz projekt? 所以呢，他问了，就是首先欢迎高先生从日本过来，然后呢，今天呢，我们想问一下您的这个 VOToken 这个项目是怎么样的？您给做一个简单的介绍。VOToken 现在定义是一个钱包，但是它不只是一个钱包，它除了可以存放主流数字货币资产以外，还有很多其他的一个扩展的功能，比如说它有阿波罗，它有理财，它有保险，还有一些娱乐和生活这样的一个应用。VOToken to is so it's a wallet, yeah. But his function is not only as a wallet, also is deal with. Czyli mówimy o tokenie, tak? Token to jest ten projekt nazywa jak portfel. Tak? Portfel. Ale nie tylko chodzi o utrzymać pieniądze, to jest związane też z insurance, czyli zabezpieczenie, też dotyczy społeczne życia, też można używać. I oni też mają jedną taką aplikację, nazywa Apollo. Tak jest. Mam pytanie, jakie tokeny można przechowywać w tym portfelu? 他是说想问问您，就是说这个钱包是怎么样把钱放在这个钱包里面的 ？OK， 钱包现在有很多种，对于客户来讲，他可以选择的余地是非常多的，它可以存放比特币，可以存放其他的一些主流资产。但我们给钱包的定义的话呢，我们是希望给客户提供更多的一个解决方案，能够满足客户更多的一个需求。所以我们给钱包的定义的话呢，它是一个新的物种，我们希望给那个客户带来更多便利，包括支付、结算，还有包括它方方面面的时候呢，还会给客户带来一个储值增值这样的一个功能。Portfel to nie chodzi o ludzie trzymają pieniądze. Dla nich to jest taki portfel, może pomóc ludziom, jest jak narzędzie, żeby nie tylko trzymać pieniądze, też dostać zysk, uzyskać zysk, może zainwestować, a można zapłacić na zakupy. Czyli taki portfel i fundusz inwestycyjny w jednym. Tak, w jedno. Więc też można zapłacić za zakupy albo zainwestować. Więc on ma dużo takich funkcji, wielofunkcjonalnych. Bardzo ciekawe. Mam pytanie, czy jeżeli chcemy, żeby nasz portfel stanowił funkcję funduszu inwestycyjnego, czy wtedy możemy sobie obrać, na jaki okres chcemy pożyczyć te pieniądze, czy też przechować pieniądze w portfelu? 但是这样的，如果我们要是有这客户入领这个钱包，对吧？是不是客户自己可以决定我的这个投资的时间，还有我的这个成本，就不是我投资回收，是不是客户可以自己决定这个期限？客户在使用钱包以后。可以随进随出。这里面那个阿波罗可能要多解释一下。阿波罗是我们开发的一个程序，这个程序我们是做高频量化交易的，所以客户随时可以进，随时可以出。客户的本金我们是有保证的，对吧？他进出的时候本金都是完好只是在里面赚取的利息的多少。Tak, jeżeli chodzi o tego termin kapitał i właściciel, czyli klient sam decyduje i na jaki długo czas, a pan trochę chciałby wytłumaczyć, to jest Apollo. To jest Apollo, to jest klient sam może decyduje pożyczyć pieniądze na kapitał, za inwestycje. Czyli ten mechanizm inwestycyjny, tak. I oni, czyli firma daje gwarancję, że swoje kapitał na pewno nie będzie stracić. To jest bardzo ważne. O, to świetnie. Czyli nawet jeżeli cena tokenów przechowywanych na portfelu spadnie, to pytanie, czy będzie w stanie firma VOToken pokryje. No to bardzo, bardzo unikatowe podejście. 就比如说客户像您说的这个，他入您的这个钱包，咱们叫钱包，对吧？如果是说钱包里这个钱，它的那个实际价值低于钱包里这个钱，那么公司是不是要给他补偿他这个损失？您不说有一个他投资有个那保证吗？我们是按照
主流货币的单位来计算的。一个比特币进来，你拿走的也是一个比特币。我们在这里面好像不做跟法币的任何换算。OK. Jeśli chodzi o ten portfel, to nie jest prawdziwe pieniądze, nie jest takie waluty, tylko nie z gotówki, nie z gotówki, nie z cash. Oni na przykład zainwestują jeden bitcoin i oddajcie jeden bitcoin, ale ten jeden bitcoin może stracić wartość, tak? I faktycznie wartość oni nie ocenić, prawda? Oni może gwarantuje, oddaje ci jeden bitcoin. Oczywiście. O to chodzi. 在这里要说一下的话呢，我们还做了一些什么？钱包我们是在做底层算法技术的。这个底层算法技术除了在钱包的应用上以外，我们还做了很多延伸的功能。打个比方说，我们给客户提供的不光是一个钱包我们所认知的这样一个功能，还会配合我们一些硬件，给客户提供包括医疗数据管理，包括一些个人的一个数据分布式的话一个存储的一个问题。因为现在很多数据储存最大的风险是中心化，所以你经常看到包括 Facebook 也发生过客户的资料泄露。那以后的所有的客户的资料由他自己来进行管理。Krótko mówiąc, że ludzie, czyli klient może sam zarządzać swoje informacje, swoje dane. Pamiętało taki na przykład Facebook, oni bardzo dużo jak my stracił takie informacje prywatne, ale jeśli klient sam używa ten portfel, może sam zachować swoje dane. Wszystko dane, więc nie musisz przed centralny, czyli bez centralny. Nie ma centralnego punktu, przez który przechodzą dane, prawda? Wszystko się dzieje pomiędzy użytkownikiem a aplikacją. Decentralizacja. 实际上，每个客户在开启阿波罗的时候呢，也在为 Vault Token 在共算它的一份算力，而这个算力的采集，和一个部署的话呢，那最终我们会把它用一种硬件的形式推出，并且的话呢，把这个数据进行一个分配。那这个硬件的形式，我们以后会在官网上进行推出。那第一款是 MR 眼镜，第二款呢是有关那个医疗数据采集的硬件。MR 是叫什么？混合现实。对， OK， 它可以取代手机屏幕，可以取代它 PC 的屏幕，里面的内容都通过这个眼镜来显示。那这样的话呢，我们就做了一个底层的算法，因为的话呢，这个数据处理量是非常大的，因为的话它已经完全摆脱的话 PC 的一个中心化的处理数据的形式。Jeżeli chodzi o Pana taki program i jego firma, oni oferować taki wsparcie techniczne. Czyli zwykli klienci, oni nie muszą wiedzieć, jak oni robią kalkulacje, ale zwykli ludzie, czyli consumer, nie? Oni można używać jak aplikacja i można, to jest nowe, jak mówię, narzędzie MR, to jest Mixer Real. Tak, czyli jakieś mieszanie jest taki, no myślę, że to jest pojęcie dość popularne w branży kryptowalutowej, czyli po prostu jakiś na przykład ja jestem zwykle, jak my, mikser. Nie rozumiał sobie, ale pan tłumaczy, dla nas, my nie musimy wiedzieć, jak on robi kalkulacje, jaka jest technika używana. Dla nas my jeśli my coś mamy swoje dane, my możemy widocznie widać. Czyli nie można połączyć danych, jakby problemu z poszczególnym użytkownikiem, bo tutaj mamy ten model. Tak. Czyli pewnego rodzaju anonimowość jest zachowana, prawda? O tym mówimy. Właśnie tutaj mam pytanie, ponieważ próbowałem zainstalować aplikację Vault Token, ten portfel. Tam musiałem udostępnić moje podstawowe dane, jak numer telefonu, jak z tego co pamiętam adres mailowy. I takie mam pytanie, czy jest to konieczne, żeby to udostępniać na zewnątrz? Czy nie możemy tutaj zachować prywatności w tym aspekcie? Czy jest to konieczne, czy moglibyśmy korzystać całkowicie bez podawania tego? 他自己啊也试着把您那个钱包这个软件，这个叫 APP 下载过，但是他在用这个软件的时候，他要提供他的电话号码，要提供他的这个邮箱。所以他的问题是什么呢？是不是像这些个比较私人的问题也可以免掉了？这个是不可以免去的，因为钱包
因为钱包你是存放自己个人资产的一个地方，所以需要一个很严谨的一个流程。我想如果这只是一个一般的应用，我想的话，这个可以是多余的，也可以去省掉的。但是我觉得为了自己的资产来负责的话呢，还是必须有的。program, czyli APP to nie jest zwykły program, to jest schować twój majątek, skarby swoje, nie? Więc oni mają bardzo poważne procedury. Czyli taki KYC, taki model poznania swojego klienta jest konieczny. Tak, więc powinni związać twoje prywatne informacje, dlaczego nie można minąć tego. Oczywiście. Czyli to jest weryfikowane potem przez jakąś instytucję? Te dane są gdzieś tam potwierdzane, czy... 他说最后的时候，像他们提供的这些个私人的信息，是否有一些个就是机构啊，还会对他们进行一个审核，就是怎么讲，会认证是审核，有没有机构还会对他的私人的这个信息有一个这个检验的？没有，这块的话，我们是完全按照程序进行筛选来计算的。等于话呢，每一项的信息的话呢，都会生成一个算法，然后不同的算法的话呢，来进行计算，最后的话完全无误的情况下，那它这个就通过了。我们现在来说一说的话呢，日本市场这个钱包的应用吧，因为波兰。Nie muszą zweryfikować twoje informacje, tylko dla nich, żeby kalkulować, poznać i schować twoje dane, nie? I dokładnie analizować twoje dane i będzie swoje indywidualne informacje tylko dla siebie. Aha, to zrozumiałe. I pan chciał trochę przedstawić o sytuacji w Japonii dotyczącej tego Vote Token, nie? Bardzo proszę. 日本政府是最早对数字货币、对比特币的话开放的一个国家。Jeżeli chodzi o Japonię, to jest jedna państwa bardzo wcześnie już otworzy rynek na bitcoiny. Tak. Bardzo wcześnie. 现在在日本，有几十万个商家可以接受比特币和其他货币的一个作为货币来支付和做结算。W Japonii obecnie już są kilkadziesiąt tysięcy sklepów, oni można akceptują tego bitcoina. Tak. 大到买一栋房子。Na przykład jeśli pan kupi nieruchomości, może zapłacić za to. 买电器，喝一杯咖啡。Albo kupisz jakieś AGD, a chociaż do kawiarni też można używać. 但是日本政府由金融厅来管理，他们的要求也非常严格。他们的要求，客户资产的一个安全性、安全保管，是放在第一位的。Ale dla miejsca finansowe w Japonii oni bardzo dba, chodzi o security, to jest jak my po polsku bezpieczeństwo. Bezpieczeństwa klienta. To jest najważniejszy punkt dla nich. Tak, w ogóle Japonia posiada tą giełdę, bardzo dużą giełdę Bitflyer. No i jest to jedna z pierwszych giełd, warto zaznaczyć, w ogóle, która powstała na świecie i do tej pory cieszy się bardzo wysoką renomą. Także myślę, że Japonia naprawdę przoduje, jeżeli chodzi o tą całą rewolucję, która się tutaj odbywa, a jestem ciekawy, jak się ma proces ICO i całego tego modelu wprowadzania nowych startupów zdecentralizowanych na rynek japoński. 是这样的，像他说的，他知道日本的是这个比特币是非常早的在那个叫什么进行这个买卖的一个国家，而且他们知道是说在日本呢到现在也是非常的活跃了。他想问你，就是这个叫什么 ICO 啊？是吧？它是在日本的这个怎么样？是这个应用的，或者是怎么样 ？OK， 在日本的 ICO 和亚洲其他的国家 ICO， 它的定义是不一样的。在日本，因为得到很广泛的应用，包括一个政府的支持。明年日本政府规定的消费税会从8%涨到10%。8%到10% ，OK。涨到10%。但是如果你用数字资产来进行支付的话，消费税还是8%。所以一个政府的引导和一个推广，可能能带来更广泛的钱包的应用。Jakie są różnice, jeżeli chodzi o Japonię, ICO czy inne państwa? To jest różnica jest od wsparcia support from the government, nie? Tak. A następny rok w Japonii, wsparcie rządowe. Tak, wsparcie rządowe. A następny rok w Japonii takie commercial tax.
Czyli wchodzi podatek dochodowy, tak? Nie dochodowy, commercial, czyli komercyjny jakiś taki. To będzie z 8% zmienił się do 10%, tak. ale jeśli używasz ten bitcoin, jeszcze tylko zapłaci 8%. Ale jeszcze zwykły sposób, jak my, to musisz 2% więcej zapłacić hipotekę, a jak używasz... Czyli jest bardziej opłacalne używanie kryptowalut w tym momencie, prawda? Do celów komercyjnych. 还是说用电子货币是比较值得的。对， tak jest. To pokazuje tak naprawdę, jak Japonia jest w stanie przygotować społeczeństwo na zwiększony poziom adopcji, który powinien przyjść w wyniku pozytywnych regulacji związanych z kryptowalutami. Mam pytanie, jaki jest główny teraz problem przed zwiększeniem na przykład zainteresowania się właśnie tą aplikacją VoToken w Japonii? Czy dostrzegacie tutaj problem może regulacyjny, czy bardziej chodzi tutaj o świadomość społeczną, prawda, która jest cały czas niewielka? 所以他现在问问您，现在就是说目前的这个问题啊，就是那个发生的这个问题，在日本是怎么样的？是这个问题影响很大呢，还是说不是很大的影响？就是现在所发生的这个。VoToken 会在日本、新加坡还有澳大利亚这些主流的国家去申请政府的一个牌照，而得到政府的认可以后，我们才会更好的给客户提供一个安全或者更广泛的一个钱包相关的一个应用和服务。您说是新加坡、日本还有澳大利亚。Austria, czyli VoToken oni będzie zbiegać, czyli aplikować license od Japonii, Singapur, Australia. Jeśli oni dostają takie pozwolenie, license, i wtedy oni bardziej mogą oferować bezpieczeństwo na tego portfela. VoToken 的定义的话是服务客户，主流货币像比特币这样的，涨了或者跌了，对于 VoToken 服务客户的这个宗旨是不会有影响。VoToken to jest jak aplikacja oferuje usługi, więc nie jest związany z Bitcoin, jak my cena, czyli nieważne Bitcoin, cena idzie do góry, spadnie, to jest nie ma dużo wpływu. Istotne, spekulacyjnej nie ma żadnej wagi, tak naprawdę chodzi tutaj o użyteczność platformy. Czyli jak ludzie mogą korzystać przez VoToken, a nie chodzi ludzie, jak my ten cena, nie ma oczywiście. związany. 我们希望是让客户更方便、更简便的来 wygodny, uproszczony, żeby używać tego. 来利用钱包进入到数字货币的这个领域当中来，并且对自己的一个资产能够有一个安全、稳健或者一个保本的这样一个系统。 Czyli klient może używać tego VoToken i wtedy bezpiecznie zainwestować, uzyskać. To jest najważniejsze. Oczywiście, czyli będzie możliwe korzystanie z tej aplikacji w sposób prawny, legalnie prawny w Polsce? Czy przygotowujecie się do tego? 所以问的您说，在波兰是不是可以就是 legalny， 就是那个合法性的使用这个 VoToken 吗？就您这个钱包吗？VoToken 是一个应用如果这个政府它认可相关的数字货币的话，那我们会给客户提供更好的一个服务。 VoToken tylko jest ta aplikacja, jeśli Polska rząd akceptuje digital currency, i wtedy nie ma problemu. 如果这个数字货币在波兰是合法的，那 VoToken 就是没有任何问题。Digital currency is the legal force, VoToken no problem. Nie będzie żadnych przeszkód, oczywiście. Nie wiem. No. Tak, także czekamy na decyzję jeszcze KNF i pozostałych instytucji, które są związane ze zwiększeniem
adopcji, myślę, że i akceptacji kryptowalut w Polsce. A mam pytanie odnośnie jeszcze samej technologii. Na jakim łańcuchu znajduje się Vault Token? Na jakim blockchainie znajduje się Vault Token? 他说现在就刚才说的咱的那个，就是现在波兰对数字货币的使用，在等那个金融监管局的这个它的批准。现在他就在问您这 Vault Token 上的货币是存在哪个链上的？ 对，是这样的，我们把客户的资产呢是存在链上的，但是啊，数据呢我们是趋于那个链的数据和中心化的数据来进行它的分级进行管理的。那这样的话会增加了我们Vault Token 的一个安全性。 您说的是那个叫什么？你钱是放在这个链上的，但客户的资产是放在链上的一个资产。Czyli jeden kapitał jest jak zaimezu w łańcuszek, nie? Publiczny łańcuszek, ale chodzi o dane, to jest gdzie indziej. To nie jest klient ich prywatny, to nie jest zapisany albo schowany w łańcuszek, nie. Tylko kapitał jest na tego. Tak, na blockchainie, żeby był bezpieczny. A mam pytanie, z jakiego blockchaina korzysta? Czy to jest Ethereum, czy jakiś blockchain Ethereum blockchain? Ethereum 是什么？他说的那个比特币的数据，我们是用的是热钱包，不是冷钱包，因为每一种数字资产它的底层技术是不一样的。如果比特币我们用的是冷钱包的话，那在应用方面的话呢，会带来很多的不便。Jeżeli chodzi o Bitcoin, on używa hot wallet. What do you mean hot wallet? To nie jest cold wallet, to jest gorący portfel, tak. Taki online'owy. Dobrze. Nie rozumiem, co to jest zimne i gorąco. Po prostu什么叫冷和热，但是他这不rozumie, nie? 简单的说的话，热钱包的话呢，就趋向于中心化数据 的一个分配和管理。如果冷钱包的话，是客户化储存在它的硬件当中。如果在应付支付的时候呢，可能这个客户要根据网络的不同，他可能要等待很长时间。Gorąco portfel, czyli wszystkie dane schowane w taki centralny podmiot. A zimny, czyli oddzielny jest na blockchain, to nie będzie związany w publicznym łańcuszek. Oczywiście. 根据这些数字资产种类的不同，我们在背后底层算法的处理方式也是不同的。Różne rodzaje techników wspieramy się różne rodzaje jaką kapitał. 根本的一个目的是保护客户资产的一个安全。 żeby obronić majątek klienta. 提高应用时的一个体验的感。Powiększyć, increase. Ludzie tak, zwiększyć poziom zainteresowania. 数字货币将来在全世界都会得到一个普及，但是你用什么样的一个软件，用什么样一个应用，给你带来什么样一个体验感，这个效率有多高，我想这个可能是最大的一个障碍。如果能做到实时，如果能做到秒到，如果能做到的话，有非常棒的一个体验感，我相信很多人愿意接受并且使用它。Pan uwierzy, że tego digital currency będzie popularny, będzie używany na całym świecie w przyszłości, ale dla nich to jest ważne, jak będzie dosyć efektywny, jak będzie szybko wydajność, nie? To jest bardzo ważne. Jeżeli klient może używać bardzo wygodny i ma bardzo wysoki efekt, i kto wygra. 将来钱包的应用 对于每个客户来讲，他的衣食住行可能都包含在里面。Na przyszłości wszystko dotyczy ludzi i, czyli ubranie, 行, czyli transport, dół, mieszkanie, 行, gdzieś idzie, no wszystko będzie używać związane z tego digital currency. 所以它不只是一个钱包，它是一个 jest portfel. 全新的物种。 To jest nowa ekonomia. Tak, nowa ekonomia. Mam pytanie, jakie są w takim razie plany na 2019 rok Vault Token? Czy zamierzacie ekspansować na inne rynki, również europejskie, Stany Zjednoczone? 再想问一下，您这个 Token 2019年的这个计划怎么样？您是不是想扩展您的市场？比如说是在美国呀，还有在欧洲，是不是也要扩展您的市场？ 数字货币是没有国家
的一个界限的。所以将来这个钱包，我相信的话会有更多国家的人他去使用它。现在已经有很多人在使用了，已经包含了很多国家。我们希望明年有更多的人来使用。我们现在已经拓展到了一些主权国家，所以在明年可能会有更多的利好消息来告诉大家。Panie dokładnie powiedzieć, czy będzie do Polski, do Europy, czy do USA, ale mówię, następny rok będzie dużo państwa, to będzie ekspandować ich rynek, nie? Tak, pewno. Czyli rynek na pewno powinien być bardziej chłonny na tego typu eksperymenty i liczymy na to, że również prawnie będzie to odpowiednio dostosowane do tego, żeby wprowadzić nową technologię na rynek, prawda? Także. 他说是这样的，我知道这是一个需要很多时间、投入很多精力的工作，而且呢，在获得这个法律的认可上也是需要一个漫长的这个时间的。但是他们相信这个流行的趋势是一个推广新技术必要的。是的。Tak jest. Jeszcze mam pytanie, ile osób uczestniczy w projekcie VoToken? Jak liczna jest grupa deweloperów, marketerów czy influencerów? 他想问问您，就是像您那边的参与到这个项目上的人员有多少？比如说这个项目的开发呀，还有这个市场啊，就是您的这个整个项目的人员参与的人数多少？技术开发团队分3个阶段，有4个不同的国家在参与。Jeżeli chodzi o grupa techniczna, my mamy 3 etapy. Jest uczestnik od 4 państwa. 4 państwa. To bardzo ciekawe. 背后底层算法已经更换过3次。A jeśli chodzi o grupę zajmuje się basement calculator, to już 3 razy oni zmienili team. Czyli mieli 3 grupy już. Chodzi tutaj o księgowość, czy bardziej kwestie programistyczne? 这些东西是我们没有看到的，但其实上的话，底层的复杂程度的话是非常大的。Bo to jest bardzo skomplikowane. Tak, czyli kwestie matematyczne po prostu wymagają pewnie współpracy takiej międzynarodowych zespołów, międzynarodowy i bardzo skomplikowany to też. Tak. Jeszcze wracając do kwestii problemów, które są do rozwiązania VoToken, co jest takim największym problemem do sprostania poza świadomością społeczną? Czy są to kwestie prawne, czy nie jest to problemem? 除了一个这种就是社会认可度，对于您这个 VoToken 的话，您还有没有一些法律上要面临的一些需要解决的问题？有的。Tak, mamy. Też. Czy Japonia tak naprawdę jest takim krajem, który całkowicie otwiera się na kryptowaluty i widać to na każdym kroku, czy jednak ten poziom restrykcji jest na tyle duży, że nadal wymaga się od, nawet takie startupy kryptowalutowe wymagają tego, żeby to wszystko było prostsze. OK， 他想问问您日本怎么样？就像您说，日本现在很多的这个商家都已经接受这个电子货币了，但是呢，日本是不是说对于您这个新创的企业，对于他们使用这个叫什么，或者是要发行这个货币的时候，是不是也有很严格的要求？还是说对他们来讲是非常容易的开始的呢？日本怎么样？我先回答上一个问题。odpowiedzi na tego problem z prawem. 对。我们在日本、澳大利亚还有新加坡都有。Singapore i Australia 都有自己的法务团队。Państwa, czyli ten VoToken, oni posiada swoje grupa, czyli team prawny. 以保证VoToken 在这些国家能够合法的运营下去。Dlaczego oni mają taki typ, czyli rozwiązać różne problemy, sprawy dotyczą lokalne prawo. 这里面最关键的就是客户资产数据的一个保存。Największy problem, czyli największe sprawy dotyczą prawa, żeby oni jak zachować, wychować, save, keep the information, the client information. Tak, zabezpieczyć informacje. Informacja klienta. 对于客户来讲，我的资产在你这里，我想把它拿走，
那如何证明这个资产是我的？如何顺利的最快捷的把它拿走？我想转移到任何一个地方去的话，这是客户非常担心的。我们在这一块的话也做了很多这样的一个工作，所以的话呢，客户资产数据的保存，对我们来讲的话呢，是重中之重的一个要解决的问题，并且现在解决得很好。Bo jeśli klient inwestować na token albo zostaje swoje pieniądze w tym portfelu, oni martwią się, więc dla nich najważniejsze musi ubezpieczyć klienta majątek, żeby ludzie nie martwili. To jest ich pierwsze, najważniejsze praca. 现在在很多国家，比如说日本、新加坡、澳大利亚和瑞士这样的国家，如果你要想发行一个token 进行一个 ICO 的话，那么这些国家的规定是不一样的。那 token 发行出来以后，那你是什么样一个项目？你发行那个 token 是不是具有一定的一个金融的属性，或者是类似证券的这样一个定义？如果没有的话，可能会好一些。如果有金融这样一个定义的话呢，我认为的话呢还要慎重，因为这个不同于传统的证券和金融。Bo pan mówi, jeżeli chodzi o tego, jeżeli chcecie otworzyć ten program związany z token przez ICO w różnych państwach, wymagany jest oczywiście jest różny, ale w większości problem, jeśli związany z finansem, to jest finansem, to jest bardzo, musi bardzo uważny. Tak. To nie jest taki wrażliwy. Wyraźliwy, temu jest sensytywnie, bardzo sensytywny, więc nie tak łatwo. Dlatego oni bardzo uważają na to. 其实对于区块链的初创公司，发行 token 进行融资是一个非常好的一个机遇。Jeśli dla takiej firmy startup, oni przez token dostają inwestycje, to jest bardzo dobra okazja dla nich. 但是这里面重要的是一个信息的披露。Jak my ogłosić informację, to też jest ważne. 你要让这些购买你的 token 或参与到你 ICO 当中的人了解你是什么样团队、什么样的项目。Czyli musi przedstawić o swój zespół, musi, żeby ludzie, którzy chcą zainwestować na twój film, oni musi poznać twój film i twój projekt. Tak. Teraz pytanie tutaj z pogranicza już takiej samej gospodarki japońskiej, która prężnie się rozwija względem tego poziomu adopcji kryptowalut. Co stoi zdaniem Goa za sukcesem Japonii w związku z tą zwiększoną świadomością Japonią względem pozostałych państw, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych? 您知道是刚才您也介绍，像日本接受这个叫电子货币的这程度非常高。那么他们成功的一点是什么？是什么让他们把这个欧洲和美国呢都给落在后面？他们能够成为领先的、接受度比较高的国家？比特币是全球都在关注的。虽然它的货币属性是非常明显，也被很多国家所排挤。Oczywiście Bitcoin to jest taki currency, tak? Waluta jest bardzo duża kwestia przez różne państwa, ale też bardzo atrakcyjna. 但是比特币的出现可能会带来一个颠覆性的、一个革命性的一个起点。Bitcoin to też będzie powoduje rewolucję. 所以日本政府是去年4月份宣布比特币可以作为支付单位被认可。Więc japoński rząd w ostatni April, czyli kwietnie, już ma prawo, że oficjalnie akceptować Bitcoin. Czyli oni już akceptują tę rewolucję. Super, czy będzie to waluta taka rezerwowa, można powiedzieć, państwa? 这是一个叫什么国家的叫什么不叫预留货币，就像在那储存货币嘛，像国家那储备币。这个其实它并不是一个货币的定义，它是作为一个可支付单位而被一个国家所接受。Nie chodzi o tego walutę, chodzi o
funkcja, to jest jeden sposób do zapłaty. Aha, czyli po prostu alternatywny rodzaj płatności, który będzie dostępny wszędzie, czy wszędzie, też czyli można wszędzie, a tu nie chodzi, nie ma związku z walutą, chodzi o sposób, jeden taki, jedna function, funkcja. 所以只有在金融开放的国家，它的认可度才会画得更大。 Tylko w takich państwach, gdzie bardzo open, bardziej otwarte głowy. I wtedy będzie szybko rozwój budżeta. To jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Mam pytanie odnośnie prognoz na 2019 rok. Jesteśmy po głębokich spadkach na kryptowalutach. No i wiele inwestorów się zastanawia, co się może wydarzyć w przyszłym roku. Jakie są prognozy Goa, obserwując chociażby poziom adopcji i poziom instytucji, które są zainteresowane branżą kryptowalut, pomimo spadającej ceny chętnych nie brakuje, prawda? OK， 您知道吗？就是现在我们实际上发生就是这个比特币的这个叫什么大跌。对，大跌。然后您对于2019年这个比特币的认知是什么？当然，虽然比特币大跌了，但是很多这种有兴趣的人还是没有减少。您的对他的2019年比特币的展望是什么样的意见？ 比特币不是没有成本的，它有它的成本。Bitcoin to nie jest waluty bez kosztu, on ma własne swoje koszty. 现在这个价格已经跌破成本价了。I obecna cena jest niżej niż jego koszty. 所以你认为还会跌吗？ Jak pana opinia, czy jeszcze będzie strat? No to jest temat na pewno, myślę, że na długą debatę, bo można rozważać wiele czynników, które by wskazywały na wzrosty lub spadki. Natomiast zazwyczaj rynek dąży do uśrednienia ceny, więc myślę, że ta cena wydobycia powinna być przynajmniej niższa niż ta cena rynkowa. Tak, no ale tak. rynek rządzi się swoimi prawami, prawda? 他说他也是认为是的，虽然说低的那么多了，但是已经是说在未来的时候，知道吗？会有一个这种期待的。在比特币的行业会有很多不同的角色，有矿工，有矿池，有交易所，有买卖比特币的，有投机比特币的，有投资比特币的。OK， jeśli chodzi o dziedzinę Bitcoin, to będzie bardzo dużo różnych lorda. Na przykład ludzie jest kopalnie, nie? Kopalnia, a ktoś będzie zajmował się giełdą handlować, a ktoś będzie投资还有什么？还有投机的。投机, które tylko szuka, nie zainwestować, tylko szukacie okazji. Spekulacji, tak. Spekulacji, obrotu, tak, giełdowego. 现在比特币是跌得很惨，但如果你是做投资的，你只是一个终极客户，你手里的比特币并没有少。OK, Bitcoin, jeśli pan mówi, że wartości spadła, ale pan nie stracił ilości Bitcoin. 跌的是汇率。Stracił jest rate, wartości, a nie straci ilości. 谁的损失最大？一个产业链的最高端，可能是矿工，可能是矿池，可能是矿机的生产商，他们的损失已经超乎你的想象。A kto jest największy, kto jest najwięcej stracił? Miner, czyli ktoś zajmuje się w kopalni. Oni najwięcej, a jeśli pan tylko jest osoba, trzyma ten Bitcoin, pan ma. Tak, jeden Bitcoin będzie zawsze jednym Bitcoinem. Nikt nikomu nic nie zabierze, o ile przechowuje środki bezpiecznie, prawda? 所以他的意思说，你有一个比特币，你永远是有一个比特币的，tak jest. Mam pytanie, gdyby ktoś zainteresowany z widzów był samymi informacjami, w ogóle sprawdzeniem czegoś więcej na temat projektu Vault Token, gdzie może takie informacje znaleźć? 如果有的人对于您的这个 Vault Token 比较感兴趣的话，那么从哪里可以得到这些个更多的相关的信息呢？他们可以关注我们的官网。My mamy takie oficjalne strony internetowe. Dobrze. Także życzę wam wszystkiego dobrego do tego, żeby zwiększyć poziom adopcji, zwiększyć taki globalny zasięg, można powiedzieć, osiągnąć, jeżeli chodzi o poziom aplikacji. 在哪个时候，一个是社会的认可度，还有个全球化上，预祝您成功。谢谢。No i dziękuję. Dziękujemy również widzowie za wytrwanie. No i napiszcie nam w komentarzach, co sądzicie o aplikacji Vault Token, jaka jest waszym zdaniem przyszłość przed projektem. Także od nas to wszystko, trzymajcie się. Na razie.